Serdecznie zapraszam do odcinka 89 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 26. W poprzednim 88 odcinku opowiedziałem o Torze pisanej. W tym odcinku opowiem o Misznie. Tora ustna, czyli Miszna, składa się z dodatków i komentarzy do przepisów prawnych halachy, nazywanych midraszami, oraz przypowieści i legend objaśniających, czyli Haggady. W Torze ustnej zawarta jest cała rzymska tradycja religijna i jest ona nierozłączna z Biblią hebrajską, Tanach. Haggady są opowiadaniami stworzonymi na podstawie historii biblijnych i zawierają komentarze i szczegóły uzupełniające fabułę. Judaizm zabrania portretowania ludzi, a więc w Haggadach znajdziemy na przykład opis urody czy cnót patriarchów. Haggady nie wyjaśniają reguł postępowania, tak jak halacha, i dlatego znajdują się tam rozważania typu na przykład zachowania Noego przed potopem i komentarze, że dzięki długiej budowie arki ludzie mieli szansę na nawrócenie. Zwróćmy uwagę na bardzo istotną sprawę. Halacha, czyli przepisy prawne judaizmu, są wykładnią prawa mojżeszowego, czyli Tory pisanej. Tak więc nie tylko tłumaczą, w jaki sposób należy interpretować Torę pisaną, ale opisują zastosowania jej w konkretnych sytuacjach życiowych. Takie komentarze i objaśnienia nazywane są midraszami halachicznymi i zawierają uwagi różnych rabinów według przekazów z tradycji ustnej. Wynika z tego, że interpretacja jakiegokolwiek przepisu była zależna wyłącznie od rabina piszącego kolejny midrasz, na podstawie przekazów ustnych na przestrzeni wielu pokoleń. Na dodatek interpretacja rabina była niepodważalna i rozstrzygająca. To tak, jakby polecono napisanie kodeksu karnego wielu sędziom czy prawnikom, z których każdy miałby rację, mimo diametralnie różniącej się treści. Tradycja halachiczna stanowi podstawę religijnego judaizmu i jest stale tworzona i modyfikowana. Nie kształtowały jej żadne wzorce moralne, etyka cywilizacji łacińskiej czy choćby zdrowy rozsądek, ale wyłącznie widzimisię kolejnych rabinów. Halacha dotyczy przepisów kultowo-liturgicznych, aspektu koszerności oraz innych aspektów życia codziennego, obowiązujących Rzymian, szczególnie ortodoksyjnych, i zawiera 613 przykazań, na które składa się 248 nakazów i 365 zakazów. Midrasze halachiczne znajdują się również w Tosefcie i Talmudzie. Tosefta jest rozszerzeniem i uzupełnieniem Miszny i jej ostateczna wersja była konsultowana z Sanhedrynem. Została ona zredagowana w III wieku naszej ery w Palestynie i zawiera komentarze prawne. Kiedy powstała Miszna, czyli Tora ustna? Według wierzeń judaizmu Mojżesz otrzymał od Boga na górze Synaj całą Torę, ale w dwóch częściach. Jedna miała formę pisaną, a druga stanowiła formę ustną. Miszna była przekazywana ustnie z pokolenia na pokolenie, szczególnie w okresie od III wieku przed naszą erą do II wieku naszej ery. Systematycznie uzupełniana przez Tanaitów, rzymskich nauczycieli prawa ustnego. Tanaici zajmowali się głównie komentowaniem i wyjaśnianiem Tory, czyli prawa pisanego, i dostosowywali przepisy prawa do zmieniającej się sytuacji i warunków życia. Wersja pisana Miszny powstała dopiero w okresie od II do III wieku naszej ery, zapoczątkowana przez rabina Akiba ben Józefa i później rabina Judy Hanasi. Miszna zawiera 63 traktaty oraz rozdziały i lekcje i jest częścią Talmudu.
W Misznie znajdują się podstawowe reguły postępowania i normy prawne judaizmu. Tak więc Miszna stanowi jakby kodeks prawa religijnego Rzymian. W zbiorze tym zwykłe i codzienne sprawy nabierają wymiaru religijnego. Miszna ma wyjaśniać i komentować Torę pisaną, która z kolei wyznacza powinności życiowe wiernych. Rabin Maimonides we wstępie do porządku Zeraim poucza: wiedz, że każde przykazanie, które święty, niech będzie błogosławiony, dał naszemu nauczycielowi Mojżeszowi, niech pokój będzie z nim, dał mu je z komentarzem. Najpierw wypowiedział przykazanie, a potem wyjaśnił mu jego istotę. To oznacza, że Torę spisaną powinno się pojmować według przyjętych reguł, czyli przy pomocy Tory ustnej, która uzupełnia Boże objawienie. Misznę uzupełniają kolejne pisma rabiniczne, przedstawiające poglądy różnych rabinów na określony temat. W przeciwieństwie do Tory pisanej, która powstała w języku starożytnym hebrajskim, czyli biblijnym, Miszna została spisana w języku hebrajskim misznaickim, który pojawił się dopiero pod koniec I wieku naszej ery. Język ten jest językiem religijnej dysputy Tanaitów i z czasem stał się językiem świętych tekstów judaizmu. Dlaczego powstała Miszna, czyli Tora ustna? Potrzeba stworzenia prawa ustnego powstała już w V wieku przed naszą erą, w czasach Ezdrasza, sofera, czyli uczonego w piśmie, wywodzącego się z rodu kapłańskiego. Ponieważ niektóre reguły życia religijnego nie były zrozumiałe dla wiernych, zaczęto używać ustnych komentarzy, tak zwanych draszot. Okazało się, że z biegiem czasu rozbudowane draszot stały się kodeksem prawa religijnego. W tworzeniu i egzekwowaniu prawa religijnego Rzymian ogromną rolę odegrał Sanhedryn. Komentowaniem i wyjaśnianiem Tory pisanej zajmowali się w okresie od III wieku przed naszą erą do II wieku naszej ery soferowie, rzymscy uczeni faryzejscy, jak również kolejne generacje Tanaitów zebrały ustne normy prawne Rzymian. Po upadku II świątyni jerozolimskiej w 70 roku naszej ery jednymi z pierwszych Tanaitów byli Gamaliel I starszy i Johanan ben Zakaj, którzy mieli ocalić judaizm poprzez prowadzenie studiów nad prawem. Cesarz rzymski Wespazjan udzielił pozwolenia na założenie uczelni talmudycznej w Jawne i wkrótce powstały kolejne ośrodki w Lidzie i w Seforis. Ponieważ Miszna stanowi część Talmudu, nie będę opisywał jej treści, która została omówiona w odcinku 2 i 3 Mrocznej Historii, w których wspominam również o Kabale. Jednakże istotne jest wyjaśnienie, dlaczego przetrwały Miszna i Talmud stanowiące literaturę obowiązkową znacznej części współczesnych Rzymian. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee 2, link pod filmem. W celu rozpowszechniania przekazywanych treści proszę nie zapominać o subskrypcjach, polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 89, w którym opowiedziałem o Torze ustnej. Serdecznie zapraszam do odcinka 90 pod tytułem Potomkowie ludu Kanan, część 27.